Okidoki. Dr. Jones. Chyba jestem live. I'm alive. Dobra, tutaj sobie wydzielę okno czatu, bo mam laptopika, bo nie mam dwóch monitorów. Szewc, jak to się mówi, boso chodzi, to close. A to dlatego, moi drodzy, że... No i co, spierniczył mi tutaj czat? Nie, to tego nie chcę. Sorry, już do was tutaj wracam. O, mam go. Sobie powiększę. Jest tu kto? No, siemanko, widać, słychać dobrze? Powiedzcie mi. Czy widać mnie i słychać mnie dobrze? Nie chcę top chat. Coś ty... Wiecie, jak dawno live'a nie robiłem? Aż się, kurczę, pogubiłem dosłownie. O co tutaj kaman, nie? A nie, to też muszę sobie włączyć. Kurde. Tu. I jeszcze to. O. Dobra. Witaj, siema. Zajebisty jesteś. No, taki normalny, zwykły jestem. Sorry. Ty, a co... Czy ostrość jest dobra? Powiedzcie mi. Dobra jest ostrość. To co mnie tutaj tak ten... No dobra, close. Nie, żadnych tutaj tych reklam nie będę dawał. Dobra, czołem Blacku, czołem, witam serdecznie. No mówię, tu mam czata na laptopie, tu mam monitor główny, do tego jeszcze 21:9, także musiałem go trochę zmniejszyć, żeby było 16:9, żeby to jakoś wyglądało. Zaraz będzie... A właśnie, powiedzcie mi teraz tak, jak się przełączę. Dobra, teraz tak, zrobimy taką próbę, dobra? Zanim się kopę lat, no ZMF, o siemanko. Taką próbę zrobimy. Słuchajcie, ja teraz odpalę taką muzyczkę tam z tej zapowiedzi AMD RDNA 3, czyli nowe karciochy AMD. I powiedzcie mi, czy słychać mnie dobrze i słychać na przykład tą muzyczkę w tle, czy nie jest jedno za cicho, drugie za głośno. Tylko muszę zrobić tak. I teraz tak. Odpalę muzyczkę. Za chwilę, tylko teraz tak, muszę się przełączyć. Dobra, przełączam się na ten taki ekran drugi. Pyk, powinno się przełączyć, mam nadzieję. I odpalam muzykę. No i co, nie ma muzyki? A, bo to już ten. Ale numer. Nie, bo tu nic nie gra. Starting soon. A ciekawy jestem, czy to... Dobra, to przełączam się teraz na to. Pyk, na duży. O, to sobie pauzujemy. Tu robimy tak. I odpalę jeszcze jednego YouTube'a. No, mój film jakiś na przykład. O, jestem live. Haha. To wiem, co zrobię. Dobra. O! Reklama. Dziś polecane zestawy komputerowe. Polecane zestawy komputerowe, czyli dźwięk jest, czyli tam nie ma dźwięku, czyli wszystko jest ok. Dobra. Jest gitara, moi drodzy. Dobra, dobry wieczór. Witam serdecznie. O, Rafał, siemano, hopie, jak cię dawno, kurczę, nie widziałem. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego tu jest taki kiepski obraz, a tu jest taki lepszy. Powiedzcie mi, czy jakość obrazu moja facjata jest ok? Tu wszystko dobrze, czy nie? I jak z dźwiękiem jest, powiedzcie mi. Dobra. Co tutaj tak się... A, bo to 144p mi się porobiło. A to dlaczego tak się porobiło? I teraz muszę zrobić... O, i teraz jest dobrze. Teraz jest elegancko. Czyli widać mnie... Dobra, czy widać, słychać. Jest wszystko ok, dobra, jest git, ok. Później w trakcie tego streamu, jakby tam było za głośno na przykład to w tle, albo za cicho w tle, a ja za głośno, to mi będziecie mówili, nie? Dźwięk git, dobra. 3070 Ti do 12400F. Tak, słuchaj, spokojnie. Ten procek ogarnie tą kartę, rzecz jasna, na 12600K będziesz miał tam parę procent wyższą wydajność, ale jak policzysz, ile wydasz więcej na 12600K, to zdecydowanie to się nie opłaca. Więc 12400F spokojnie będzie ok do 3070 Ti. Naprawdę ok. Ten procek generalnie jest idealny wręcz do 3060 Ti, natomiast 3070 Ti też ogarnie. Co? Nie, jest jakieś ziarno jest. To jest jakieś ziarno, czy nie ma ziarna? Bo powiedzcie mi, czy jest ziarno, czy nie ma ziarna. No mogę tutaj jeszcze coś sobie pokombinować. Logitech na przykład, właściwości, konfiguruj wideo. No kurczę, blade. Jasność mogę zwiększyć? To bez sensu. Dobra, zastosuj, ok.
Ok, to jest ziarno czy nie ma ziarna? Nie chce mi się update Win 10 zrobić, wywala błąd. Ale jaki błąd? No co ja ci mogę powiedzieć, no? Duże ziarno w obrazie. Po co tak blisko twarzy? No kurczę, nie wiem dlaczego ta kamerka tak mnie złapała. No, wiesz, dziwne, nie? Coś się tutaj pozmieniało. Nowego EBS-a robiłem i kurka wodna. No nie mam powiększenia żadnego, jest 100%. Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość jest ok. No dobra. Teraz mniejsze ziarno. No oświetlenie mam dobre. Black, co? Po szkole rolniczej. To ziarno, jasne, jestem po szkole rolniczej, jest ziarno, musi być. Nie ma niskiej rozdzielczości, jest 1440p jest. Kurka wodna, no tutaj widzę inaczej i inaczej pokazuje tego tutaj. Bo jestem dość daleko od kamerki, w OBS-ie pokazuje mi tak, a tutaj na tym pokazuje inaczej. No kurka wodna, nie wiem co jest grane. Co jest grane? Dobra. Co odpowiesz na mój komentarz? Ale gdzie? Kurczę, sorry, no bo nie wszystko czytam, no bo widzisz, ja tu walczę sam ze sobą. Czy Ryzen 3 będzie dobry do 3060 Ti? Będzie ok. Skąd mam takiego kół w tego na ścianie? To mam od mojego partnera na YouTube, od Video Brothers. Wysłali mi. Fajne, nie? Mam takie jeszcze dwie koszulki fajne, zwłaszcza jedna jest fajna. Norton lepszy, hehehe. Kiedy ma być prezentacja? No to za 6-4 minuty. Za 4 minuty będzie. Dobra, Konrad Mroczek. O, Konradzie! Starzy, wierni widzowie z Londynu czekają 5 lat na odcinek goty z Blackiem, a testy szkła hartowanego w obudowach. Ok, i testy. No. Dobra, będzie. Będzie, no kurna, mówię, że będzie. Jak 5 lat czekasz, to jeszcze trochę możesz poczekać, no. Mam 1440p, a tak to nie wygląda. No ustawienia, no kurka wodna, patrz, zobacz, patrz, dźwięk, obraz, no i 60. Rozdzielczość posuną. Co? First skalujący. Kurka, no. No, bitrate mam 10 000 ustawiony, no to też wysoki. No ja siebie tutaj dobrze widzę, bez ziarna żadnego, znaczy no jest delikatne ziarno, ok, no jest delikatne ziarno, ale może się go pozbędę, poczekajcie. Może tak, muszę kamerkę sobie zmienić, może ten Logitech jest taki kurna trochę kulawy, czy co? No jest ziarno, kurka wodna, jest ziarno na ekranie, dobra, login. No jeszcze mamy trochę czasu, 3 minutki, a to sobie skonfigurujemy tutaj tego. Tu sobie to przesunę. Kurczę. Jak ziarna się można pozbyć, kurka wodna? Oświetleniem, nie? No ale kurde. Ale przegiąłem. Dobra. Regulacja ostrości. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. No kurka wodna, naprawdę nie wiem. Jeszcze mam jeden pomysł. No i co? Teraz się stegowało. 30. Dobra. Ja pierdykam. Powiem wam, że wkurza mnie ten Logitech. 4K niby, znaczy wiesz, no nie streamuję 4K. O, było dobrze. Przez chwilę. Było dobrze przez chwilę. Tutaj. Dobra, nie czytam was na razie. Poczekajcie, odpalę jeszcze jedno tą. Dobra. Światło. I teraz zobaczymy. Jest ziarno. Dobra, musicie z tym ziarnem wytrzymać, no. Dobra, tutaj robię OK. Robię OK. I tu nie jestem prosto w kadrze. Siema Black, siema. Dobra, słuchajcie, sprawdzam, czy tu się już odpaliło. Odśwież. No i nic się nie dzieje. A, jeszcze minuta. Dobra. Jeszcze minuta. OK.
Nie ma różnicy wizu dla YouTube'a, czy 1080 1440 tak wygląda tak samo. Teraz pytanie, mam 10700K, wystarczy do 3070 i oczywiście, że wystarczy, z palcem w nosie. Spalić piece, dokładnie. Mam jeszcze tego Corsera, kurczę, Elgato dokładnie. Tą 1080p kamerkę, ona była brzytew obraz i chyba sobie zmienię, bo albo coś tutaj się z tym Logitechem pokićkało, a wiecie co, sorry, szmatka idzie w ruch, może tu są te... O, sorry, ale to taki live'ik na luzie, widzicie? Ja takie live'y na luzie lubię. O, bo wytarłem czujniki tutaj, bo mogły być popalcowane, ale też jest ziarno. No kurka wodna, co jest grane? Dlaczego? Nie wiem. W ogóle ten obraz jak gdyby był zzoomowany, a on nie jest zzoomowany. No i kurka. O co kaman? Dobra, dobra, przełączam się. Dobra, Alt F4, pyk. Jedziemy z koksem. Fajna muza. Czy słychać muzę? I słychać mnie? Ty, bo coś tutaj... Widać mnie? Dobrze? I słychać mnie? I tu słychać muzykę, czy nie? Brat bliźniak podmienili kamerę, tak jest. Słychać, co to za film? To będzie prezentacja nowych kart, Oli Sasu. Prezentacja nowych kart RDNA 3, czyli nowe karty graficzne serii RX 7000. Dobra, zamykam się. Welcome, hello. Będę się wtrącał oczywiście po troszku. Miałem tam być, miałem zaproszenie. Miałem być w Las Vegas, ale niestety nie dałem rady. Nie mogłem teraz tam siedzieć tam, no ale nie siedzę. Dobra. Oh, of course. We have some amazing new products to show you, so let's go ahead and get started. No to You dawaj. guys all know us well. At AMD, we're all about high performance and adaptive computing. Słychać, widać. And really using technology to create solutions Dobra. to the world's most important challenges. Now, whether you're talking about cloud services or 5G networks or AI or Tak. automotive or PC, Tak dobrze? AMD technology is truly everywhere, touching the lives of billions of people every single day. Teraz jest dobrze? Z głosem pani Su? Now, we're at an Lisy? incredibly busy time for AMD. Yes, okay. Incredible period of innovation. We're in the midst of introducing actually 4 new architectures to the market across more than a dozen products. So if you look at it, we started with the Ryzen 7000 launch in September, and many of you joined us there. Next, we're going to Piszcie mi, czy jest dobrze z dźwiękiem. Tutaj pani Lisy Su. Głośniej. Jeszcze? Na And maksa we dałem. also have our Zen 4C core optimized for cloud native computing. Dobra. And our next gen Poczekajcie, XDNA architecture przełączyłem that się, are bo gonna musiałem, launch tak, in bo mam jeden monitor. But of course, today it's all about gaming, and we're here to talk about our next generation gaming architecture with RDNA 3. Dobra, So now just a minute about gaming, right? We all powinno love być dobrze. gaming. Gaming is Dałem built głośniej, in za AMD's cicho. DNA. Teraz jest And dobrze? when you look through 2025, we're expecting 3.5 billion gamers in the world. And our goal is really to push the limits of gaming innovation to really provide the best malina. solutions across the board together with all of our Dobre gaming lakier do partners. włosów. Ja myślałem, że ja mam So whether dobre. you're talking about developers creating new games and experiences, or you're talking about the companies that are serving the content, or you're playing your games on your devices, or you're a streamer that are really trying to stream those experiences to other gamers, our mission is to bring you the best experience possible for all of your gaming platforms. No ciekawy jestem, Now, jak Ryzen wypadną processors and względem Radeon RTX-ów. graphics are really at the heart of all of the world's most popular gaming devices, Jest okej, dobra. including the top gaming PC OEMs systems, cloud Pisz gaming sklejka. services, Sony PlayStation 5, Xbox Series X and S, Valve Steam Deck. We're also Napisy. bringing gaming to automotive with the Proszę. newest generation of Teslas. I proszę And of bardzo, napisy course, są. For all of the folks out there who are building your own PCs, we love the DIY market for all of the PCs that you build. Now, when you think about that, why is gaming so important to AMD? It's really all about pushing the envelope on innovation. Just over a month ago, we launched our next generation desktop PC processor, the Ryzen 7000 series, which was really the most advanced processors for gamers and creators. And the response has been really incredible.
We have leadership performance per watt. We have phenomenal gaming and creative performance. Sobie notatki And będę it's robił. all enabled by our new Zen 4 core in 5 nanometers. Starą metodą Now, notatników. with Ryzen 7000, we also launched our next generation AM5 desktop platform, which has Kupiliście all the nowe Ryzeny? IO, Ktoś z was kupił? committing to delivering socket longevity on that through Nie ma tłumaczenia AI napisów, no są beyond oryginalne. Jakie lots tłumaczenie of napisów? No upgrades. kurna co ja, tu nic nie And we zrobię. also know that people love AM4, and AM4 is Hey, going to Black. continue for a long, long time. Hej, hej. And for there, Ryzen 7 5800 Jakie tłumaczenie się robi? is also a fantastic choice for gamers. Now, today, it's all about the next generation of Radeon graphics and how we deliver the future of gaming with the world's most advanced graphics architecture, RDNA 3. Teraz ważna rzecz, słuchać, Let proszę. me start and tell you a little bit about RDNA 3. DNA. We really set really RDNA. ambitious goals for RDNA 3. And as you know, at the forefront for what we're doing is it's all about power Niedostępne, and energy dokładnie. efficiency. And we want to make sure that we continue to innovate around performance Nie per da watt się, no leadership pewnie, że się nie da. to enable all of the gamer upgrades to be done with fantastic performance, but at a reasonable power. And we also wanted to significantly raise the bar in performance to support the next generation of 4K gaming and beyond, and really recognize that there are a lot of faster and higher resolution displays. And then finally, we also look at it as not just about the chip and not just about the card, but really what is the gaming experience we can bring. And that means new AMD software features, that means platform technologies, and really end-to-end solutions with our CPUs and GPUs and software coming together. So there's a lot of innovation in RDNA 3, and we'll tell you all about it today. Our DNA. Trochę Now, źle there's a tłumaczę, ale lot been wiadomo o co said chodzi. about our new chiplet design. So let me start with our chiplet design. This is the world's first chiplet gaming GPU. Now, why did we use chiplets? Chiplets really allow us to use a modular Chiplet, approach nie triplet. to optimize the performance and efficiency of the Google overall tłumaczyć design. nie potrafi, ale to And nic, so nic with nowego. our chiplets, like we've done on the CPU side, on the GPU side, we're mixing and matching the right technology for each function. Now, the graphics compute die is a high-performance 5 nanometer technology design, and it contains all of the high-performance compute in the GPU. That includes the shaders, the display engine, and a brand new media engine as well. And then the other die is a memory cache die, and it's built in 6 nanometer process technology and includes the memory subsystem that features the GDDR6 controllers, as well as up to 96 megabytes of infinity cache. And as a result, we have just an incredible capability with more than Teraz nie 61 odpowiadam na pytania, no teraflops of leci compute. panowie i panie, no. By the way, do you guys think you need 61 teraflops of compute? No oczywiście, że potrzebujemy, tak jest. To grubo. We also have the world's fastest chiplet interconnect to enable 24 gigabajty. 5.3 terabytes per second To of peak najwyższe bandwidth. modele. And that allows us to unlock the full potential of 24 gigabytes of GDDR6. So altogether, when you put that together, we have 58 billion transistors in this design, which gives us Więcej just znaczy incredible lepiej, amount of gaming czy nie? performance. No może być ciekawy jestem, zobaczymy dalej, bo to... It sounds like there's a few excited people out there. Okay, so now let me show you for the very first time our newest chiplet gaming GPU. Karczoszkę mam nadzieję też Państwu pokaże, co? Czyli mamy chiplet. This may be my favorite part of my job, I think. All right, so look, as I said earlier, we set very ambitious goals for RDNA 3, especially around energy efficiency. And I'm pleased to say that we actually exceeded our goals. So our engineers did a fantastic job, and we made great improvements between RDNA 1 and RDNA 2. And with RDNA 3, we actually achieved a 54% gen-over-gen improvement in performance per watt. No to grubo. And when you put all of that Performance together, per what watt. really matters, we're about building the best products for you. Czyli to So wiecie. today, I'm incredibly proud that we're going to announce our first two RDNA 3 graphics cards. USB typu C już mi się Radeon podoba, to RX. no w NVIDIA tego nie ma, a tutaj jest 7900 XTX. Radeon RX 7900 XTX with 24 gigabytes of GDDR6 and the 7900 XT with 20 gigabytes. So you can imagine these are just incredible gaming cards. So now I'm going to turn it over to Sam, Scott, and Frank that are going to take you through all of the exciting product details. Sam?
Well, thank you, Lisa. Well, XTX as you said, to jest, with potem do RDNA tego wrócę, po całej our vision prezentacji. was to engineer the most advanced 4K and 8K 8K. gaming platform for gamers Woo! and creators. Odważnie. containing Features, performance, and efficiency to provide the best gaming experience. To achieve this vision, we have brought unprecedented innovation to all aspects of the design. Now, it's my privilege to hit on a few of those highlights for you this morning. The first and most evident innovation is that we have leveraged our industry-leading expertise in chiplets, honed on our Ryzen and EPYC lines, to bring chiplet architecture to GPUs. The magic of chiplet design is being able to use the right technology for the right job. So we created two very different chiplets connected with high bandwidth interconnects specific to graphics. With the graphics compute die, we spin that precious 5 nanometer silicon where it matters, in the core GPU engine where all the computation occurs to enable great performance and performance per watt. For that small memory cache die, we use the mature 6 nanometer technology to implement the GDDR6 memory interfaces and our second generation Infinity Cache. These diminutive but powerful MCDs feature a second generation Infinity Cache, each connected to 64 bits of high-speed GDDR6 memory, combined up to a width of 384 bits. We've tuned this Infinity Cache to enable better data reuse with less capacity to accomplish several things for us. With the high hit rates, it directly sources most of the memory requests, and this delivers Zobaczymy, jakie będą temperatury, to się sprawdzi. Szymon, o! and uses less power than going out to DRAM. With our high bandwidth Infinity Fabric chiplet interconnect, we've increased the peak bandwidth from our RDNA2 implementation by an astonishing Nie, no tak, w niektórych grach 8K tak, ale and that's where that nie we 5.2 wszystkich, no. terabytes per second number you just heard comes from. These support the gaming at the highest resolutions. So now I want to take you a little bit deeper, click down into that graphics compute die, which is built around our new RDNA3 compute units, where we've continued with our area-efficient unified architecture that shares resources between rendering, AI, and ray tracing to make most effective use of each transistor. In addition, contained within this GCD is a key part of delivering a great gaming experience, driving the latest displays with massive refresh rates for high-resolution gaming. All of the latest media formats are in there with our media and display engines. Now to the core of the engine, which is the new unified RDNA3 compute unit, specifically optimized for high-resolution gaming. The key word here is unified, which means we have a tightly integrated unit which shares resources to deliver the most power and area-efficient performance. We've tuned it to provide the right blend of flexible, highly efficient stream udało się po processing, cichu. additional AI acceleration capabilities, and greatly enhanced ray tracing acceleration. All of this is fed by a general purpose register file with 50% more capacity than the RDNA2 design. Ceny jakie to obstawiam? increase the performance of all the functions. No, ponad 1000 To dolków to deliver this lekko będzie za well-rounded tą feature set, we've 1000, leveraged 5 może nawet nanometers to the fullest to pack 1400. 54% Zobaczymy. more transistors in less area, increasing our density by 165%. Well, as every chip designer knows, it's a lot of transistors. And as every chip designer knows, smaller is faster and more power efficient. And so this enables RDNA3 to deliver even a better gaming experience. Now, looking at the stream processors, we took a huge step in RDNA3 by going to dual issue Wave 32 units. This enables us to better utilize the data paths by issuing two different instructions down each 32-lane SIMD, or we can use them in parallel like we did in RDNA2. We can issue different integer or floating point operations down each SIMD data path, mixing and matching based on the workload demand. Zawsze pamiętajcie, zaczynają od najbardziej topowych kart graficznych, czy Nvidia, czy AMD. It handles now 2 times more instructions per clock.
So we have also greatly enhanced the RDNA AI acceleration. And AI, of course, enables a host of capabilities that are growing in importance to the gaming community. And we've increased the AI throughput for commonly used math functions, which, while integrating these tightly within our unified compute unit. These share the same register files, caches, and instruction scheduling as the stream processors. And the enhancements provide up to a 2.7x increase in AI performance in the most area and power efficient way possible, setting RDNA 3 up to exploit the current and future uses. Ja byłem krótko w sobotę na PGA i COVID-a Final złapałem, enhancement także to mention to our compute unit is the ray tracing acceleration, which is built on new instructions in the shader and support for DXR ray flags and many improvements for ray box sorting and traversal. Amplifying all of this is the ability to enable more rays in flight with that 50% larger general purpose register file that I mentioned before, combined with larger L0 and L1 caches to back it up. These improvements provide compelling gains for ray trace gaming content with up to 50% more performance per compute unit. no zobaczymy, czy tak będzie. Next, I 50% want to to byłoby introduce dużo you bardzo. to our Ray Radiance tracingu. display engine, featuring the industry's first DisplayPort 2.1 and a high-performance gaming graphics card. DisplayPort 2.1. This DisplayPort enables 480 hertz refresh rates at 4K resolution and up to 165 at 8K. And the 12 color bits per channel enables an incredible 68 billion colors for amazingly realistic images and graphics. And with the display link bandwidth of up now to 54 gigabits per second, we have doubled that bandwidth per port over RDNA 2. And this supports the unprecedentedly high refresh rates at the highest resolutions. Nie pytajcie, to nie ten live. Dokładnie, to nie jest ten live. Standards, we have a new dual media engine, and it supports 2 simultaneous encode or decode streams up to 8K60 or AVC and HEVC. It supports AV1 encode and decode while also leveraging AI enhancements to improve video encoding and conference quality. And by greatly increasing the frequency inside the media engine, we delivered up to 1.8x the performance versus RDNA 2, reducing export times almost in half. So now a bit more about clock speeds. These are obviously critical to performance, and most workloads that we have found and analyzed are actually more limited by the front-end work distribution and command processing than by our high-performance shader engines. So we recognize that we could utilize higher frequencies in a smarter, more power-efficient way by using our new to RDNA 3 decoupled shader engine frequencies to run only the front end at a typical 2.5 gigahertz, while the shaders operate at a more efficient 2.3 gigahertz, which is still 15% higher than RDNA 2 at launch. With this sort of advanced power management, we deliver the maximum frames per second while also saving up to 25% power. This contributes to our remarkable 54% product level performance per watt gain. With the higher frequency and the new dual issue RDNA 3 compute units, we enable a 2.7x leap in raw compute power. You heard it from Lisa, a remarkable 61.6 teraflops of performance in this engine. Well, putting it all together, we have delivered on our vision by inventing the world's first chiplet-based gaming GPU, enabling the optimal use of 5 nanometer technology, delivering 15% higher frequency at 54% better power efficiency. Our advanced chiplet interconnect provides an amazing 2.7x leap in peak bandwidth to feed that 60-plus teraflop engine. The new unified RDNA 3 compute units have twice the instructions per clock, enabling them to fully utilize our data paths and provide incredibly high performance for rendering, ray tracing, and AI applications in the most power and area efficient way. We connect this rendering horsepower to the industry's first GPU DisplayPort 2.1 to support massive refresh rates and include the encode and decode for all the latest media standards. The result is what we set out to achieve, the most advanced GPU optimized for To teraz gamers. monitory trzeba produkować 480 Hz.
Now I'd like to hand it over to Scott, who will tell you 4K. more about this incredible product. What's up, gamers? How is everybody doing today? Oh, we've been working on this for 3 years, hundreds of thousands, if not millions of hours in our engineering group. And I'm sure they're tuning in today, but I can't be more proud of what they've been able to create for you and to create for us, and it's going to be a great time. So, now, I know what you want to see. Performance, price, and availability. Is Yeah, that right? exactly, You wanna tak see jest. that? Chcecie? Pewnie, że Sounds chcecie. good, but you're going to have to stay for a little bit to get availability and wiedziałem. price, but I'll show you performance. I'll show you some performance. So today, 4K sets the standard where enthusiast GPUs are measured. According to IDC, in the last 5 years, there is Standard 3 4K? times W jakiej increase rozdzielczości in gracie? 4K Tylko monitor. piszcie, nie pytajcie się And the teraz o Radeon nic, piszcie. 7900 Ciekawy XTX jestem. is going to be the perfect card to power your 1440p gaming chyba taki mainstream teraz, co? In pure rendering, the 7900 XTX is up to 1.7 times faster than our previous generation flagship GPU. And in ray tracing, we are seeing up to 1.6 times more performance in native 4K. What do you think? No to impressive, jakby tak było, to faktycznie. Now that you've seen the performance, allow me to introduce the Radeon RX 7900 XTX. XTX. Patrzcie, mają PCI Express zwykłe zasilanie, jednak nie poszli w kierunku Take a good 16-pinówek. look. We've spent a lot of time Małe optimizing this takie, nie? card, Ta but more karta. importantly, making sure that you're going to be proud when you put it into Nie jest jakaś wielka, nie? Absolutely fantastic. This gaming card is built to provide exciting performance in 4K resolution and beyond. RDNA 3 based GPUs are like no other. It features 96 unified RDNA 3 compute units running at 2.3 gigahertz game clock, and it comes with 24 gigabytes of GDDR6 with 355 385 watów. This Wow. card is future Mało. ready with AV1 Mało. encode and decode for streaming and video export. And it has the AV1 latest encode decode. DisplayPort 2.1 technology for up to 4K 480 frames per second or 8K 165 frames per second gaming capabilities. All, ladies and gentlemen, with a board power of just 355 watts. No to The tu jestem XTX impressed. 355 watów. Today, we are also announcing the Radeon RX 7900 XT, a massive leap in performance over the last generation. 300 It watów. features 84 unified compute units running at a game clock of 2 gigahertz and comes with 20 gigabytes of 320-bit GDDR6 memory with the same support for AV1 and DisplayPort 2.1. The 7900 series gaming cards are industry leaders in performance per watt. There is no need to rebuild your desktop, 2,5 no slota, need to proszę. upgrade your case, and there's no need for a new power adapter. Ale wiecie, zasilacze wychodzą teraz z nowymi z tymi końcówkami. Ja już takie mam We made it zasilacze. as easy as pulling out the old card. Ale nie trzeba go wymieniać, to jest plus. No nie trzeba mieć przejściówki, to jest plus. Jak Previous najbardziej. generation enthusiast GPUs, including those recently launched by our competitor, only support DisplayPort 1.4. Gamers who purchase these graphics cards will see limited frame rates. But with the RX 7900 series of GPUs, it'll allow you to actually see the frames you are paying for when you upgrade to a DisplayPort 2.1 monitor. If you are paying that much money for a brand new gaming card, you should demand a GPU that will allow you to game into the future. And only the 7900 series can give you that. And starting in early 2023, No tylko wyciągnijcie teraz incredible 480 generation fps, zwłaszcza displays 4K, no and range of niemożliwe. resolutions from leading display vendors will start rolling out to gamers, including this sneak peek from our friends at Samsung with their brand new Odyssey Neo G9, expected to be the first DisplayPort 2.1 8K, I'll say that again, 8K ultra widescreen gaming monitor ever. What do you think? Chcę taki, poproszę. Odyseja, Neo G9. More details on the design and specs will be unveiled soon at CES in January of 2023. And to power high refresh rate gaming displays, both today and your future upgrades, we've developed a suite of powerful software enhancements, which includes technologies such as Fidelity FX, Super Resolution, and Smart Access Memory. Combined with our new unified RDNA 3 compute units, the Radeon RX 7900 series delivers the next generation of high refresh rate gaming.
AMD's Fidelity FX Super Resolution, or FSR, technology works on all modern GPUs to provide high fidelity visuals and incredible frame rates. In just 16 months, FSR will be available in 216 games, proving just how compelling open technologies are for the entire industry. Our latest update, FSR 2.2, reduces super resolution temporal ghosting, not only the artifacts on fast-moving objects, and it'll also be available in Forza Horizon 5 soon. Now, 1440p gaming displays with high refresh rates continue to be one of the fastest growing choices for gamers. With the 7900 XTX and Apex Legends, you will be able to reach the game's hard frame rate cap of 300 frames per second. And in other popular titles, the 7900 XTX can push your games to its limits. Games like Overwatch 2 and Valorant are great examples of why DisplayPort 2.1 is so important. Now, there's finally a gaming card to drive 300 to 800 frames per second gaming on ultra high refresh rate displays. Now at 4K, the 7900 XTX is the card to get. By turning on max settings in AAA games and using FSR upscaling, you can hit triple-digit performance. It even makes playing competitive esports titles at 4K a real possibility. Hundreds of frames in your games at 4K resolution. Now, I'm not saying that you would, but you could play games with RX 7900 XTX that go beyond today's 8K 60 hertz limits. In Dawn of Ragnarok, the latest expansion to Ubisoft's acclaimed Assassin's Creed Valhalla, with FSR paired with the 7900 XTX, you'll be able to get 96 frames per second at a crisp 8K resolution. It's truly incredible. Powiem tak, zobaczymy. Bo kurczę, The RX 8K 7900 96 series klatek. can power the next generation of displays like 8K ultra-wide or high refresh rate 8K displays above 60 hertz. Next generation RDNA 3 compute units, new levels of memory bandwidth combined with the latest upscaling technologies deliver the performance to power these incredible experiences. A lot of gamers are excited about features like ray tracing in their games. Today, I'm excited to announce that DirectX ray tracing is coming to one of the most popular franchises in the world, Halo Infinite by 343 Industries. Halo Infinite will now support ray trace shadows across arena and big team battle modes, and players with AMD hardware will notice improved lighting, sharper shadows, and increased performance on RX 7000 series platforms with ray tracing acceleration. DXR will be available in Season 3, so look for it in your graphics settings soon. And with the RDNA 3 architecture, real-time ray tracing performance has greatly improved generation over generation. In Dying Light 2, with ray tracing features turned to the max, the 7900 XTX delivers performance above 60 frames per second with FSR at 4K. Cyberpunk and Hitman 3 FSR, no z FSR-em, no właśnie. giving you the performance you need to stay immersed in your game. But today we're also announcing a technical partnership with the Callisto Protocol coming in December. This third-person survivor horror game developed by Striking Distance Studios features incredible lighting and shadow effects, along with movie-quality textures and animations to set the eerie mood in this sci-fi experience. Ray tracing is used to full effect here, with shadows, translucency, and glossy refractions coming together to capture the most subtle details that create giant leaps in realism. At 4K and higher resolution, the Radeon RX 7900 series is optimized to deliver incredible frame rates to power this experience. Now next, we are also announcing a technical partnership with Luminous Productions and their action RPG, Forspoken, launching in January. Luminous Productions has created some truly breathtaking visuals in a fully realized fantasy world, powered by hybrid ray tracing for realistic lighting and shadows on the characters and environments. Forspoken looks and runs incredibly fast thanks to its implementation of Fidelity FX features, including FSR, variable rate shading, ambient occlusion, and downsampler, all optimized for Radeon. We work closely with game studios to optimize for the next generation of games. At Ubisoft, Snowdrop has been in development for over a decade. It's one of its most important gaming engines. This is the same engine utilized across a variety of PC and multi-platform titles, from Mario and Rabbids Sparks of Hope to Tom Clancy's
Division 2. By the way, one of my personal favorites. Long live the Bullet King. If you play the game, you'll know. Today, we are announcing our partnership with their next generation engine. This tech demo is beautifully rendered with global illumination, blur reflections, and shadows in addition to other effects that the Snowdrop engine uses, such as volumetric weather effects and micro detail rendering. We've worked with Ubisoft to add a highly optimized AMD ray tracing implementation that unlocks even smarter ray processing than DXR alone can provide. With high performance ray tracing enabled on a 7900 XTX, we are getting frame rates above 80 frames per second at 4K with FSR2. We're excited to see the Snowdrop engine come to life in major upcoming titles, including Avatar: Frontiers of Pandora, Splinter Cell, and Ubisoft's Star Wars project. Right? Let's go, indeed. With the announcement of Unreal Engine 5, a lot of gamers, including myself, are excited to see what new games and experiences will be created in this popular engine. UE5 is optimized to take full advantage of our unified RDNA 3 compute units with excellent ray tracing and rasterization performance. In this UE5 sample, optimized for Radeon, we're able to hit an average of 60 frames per second at 4K with FSR2 enabled. Even with resounding success of FSR2, we won't stop there. I'm excited to show you a preview of a brand new version of Fidelity FX super resolution technology, appropriately named FSR3. 3, no proszę. A tu ciekawy jestem, no bo jest DLSS 3, no dobra, okej, ale... FSR3 combines our best-in-class temporal super resolution technology and our new AMD Fluid Motion Frames technology to deliver more frames per second in your games. Fluid Motion Frames increases FPS when using very demanding settings. FSR3 will provide up to a 2 times increase in frames per second at 4K resolution over FSR2, a significant boost across your supported games, and will be coming to PC gamers in 2023. To give an idea on what's possible with our brand new generation of gaming cards, I'd like to show you what Sava and his small team of artists were able to create using a standard animation pipeline to build their dark sci-fi fantasy film back in Sterowniki z czasem tak, bo AMD tak zawsze jest, że poprawiają Let's hear wydajność. from Sava. Choć teraz i Nvidia wiem, że chyba też coś tam zrobiła ze sterownikami, że jest wydajność poprawiona, ale nie sprawdzałem tego. Natomiast z AMD to jest normalne. In Unreal Engine 5, Lumen and Nanite shine with the Radeon RX 7900 XTX, allowing us to walk around completely lit environments and characters and to explore the shots. This significantly speeds up the production and enables us to make creative decisions at the speed of thought. You can change the lighting, character or environment placement, or entirely change the camera angle if you so desire. This amount of speed and flexibility is unprecedented in traditional animation pipelines, and is one of the main reasons why I personally believe producing feature-length animation with smaller teams is now a reality. And when it comes to high-fidelity output, the FSR Movie Render Cube plugin upscales the final frame rendering to 4K or Jak zdążę, to zrobię odcinek z tymi sterownikami, ale nie wiem, czy dam radę. as fun. Very cool. By the way, in reviewing that video, it sure does make it look easy to create a new movie, doesn't it? But I don't think it is. The Radeon RX 7900 series are the most advanced gaming GPUs. First of all, they are easy to upgrade into your existing gaming rig. They feature industry-leading enthusiast GPU support for next-generation displays. They will deliver ultra-high frame rates in both native and upscale games, and of course comes with up to 24 gigabytes of memory to drive the next generation of games and advanced workloads. All of our innovations enable the 7900 XTX to deliver an incredible leap in performance of up to 1.7 times faster 4K gaming. Now, let me invite Frank Azor to the stage to show you how the Radeon RX 7900 series powers the next generation of gaming and streaming experiences. Frank? No. Czekam na sample i będziemy testować, porównywać. Incredibly excited to be here with you guys today. It's just Tak, Doknar, no tak. being able to all be together and to do this the way it deserves to be done, right? In person and just with all these incredible games and visuals behind us. What do you guys think about the new graphics cards? Awesome, right?
Don't worry, Scott's going to come back and tell you when you're going to be able to get them and what they're going to be priced at, okay? I promise. But they're incredible graphics cards. But you know what's even more incredible is that at AMD, you get more than just a great graphics card. We're committed to building the absolute best gaming, creating, and streaming experiences. I'm going to share with you today a little bit about some of our latest developments of how we're pulling it all together to bring you the next generation of PCs. Great hardware, as you've seen today, deserves great software. And AMD Adrenalin is your software interface for harnessing the full potential of your AMD-powered system. We're committed to bringing you an Adrenalin software that you can... No tak, FSR będzie działał na kartach NVIDIA. To jest właśnie to fajne, że działa na jednych, na drugich kartach. DLSS działa tylko i wyłącznie na kartach NVIDIA. Ale też inaczej to wszystko działa, tak? No, przez FSR 2 już był naprawdę dawał radę, a trójka zobaczymy. You can find and launch your games, plus monitor your stats and performance across all the games on your system, all from one home screen. You can customize your Radeon settings for each game, as well as record and stream those games right from within the UI. You can even turn your system into its own personal game server and connect your smartphone, tablet, or another Windows PC to play your games remotely from anywhere. And of course, you can take full control over your AMD graphics card and your Ryzen CPU and tune them for maximum performance and efficiency. Adrenalin, it's simply awesome. But there's probably two things that I love most about Adrenalin. First, halo, Serdunek. O, siemanko, Serdunek. Witam. Siemanko. And second, it's a completely unlocked... Nie wiem, czy będzie, prawdopodobnie będzie na RTX 3000 FSR 3.0. Mam nadzieję. To nie jest tak jak DLSS. To jest, wiecie, open. You can customize your system to your content and just play the games you love, because that's what you deserve. So let me talk to you about some of the upcoming features you can expect from the next version of Adrenalin. Co nowego? Existing features like Radeon Super Resolution, Radeon Boost, and Anti-Lag are huge. To wszyscy znamy, nie? amplifiers for your gaming Dokładnie, co nowego? But let's be honest, most of us don't want to have to learn about each new feature, how it works, which games it works on, which features work best with one another. When we finally get some time to develop these performance boosting technologies to all work together and at the same time, compounding their benefits and giving you a one-click experience to improve frame rate and latency. In the game Dying Light 2, just to give you an example, in the game Dying Light 2, we're seeing performance improvements with HyperRX up to 85% with 1/3 of the latency. It's incredible. Co to jest to HyperRX? No dobra, no ale co to jest dokładnie? So look forward to HyperRX coming out early next year, and you can experience it yourself. Czyli teraz nie będzie. All right, so let's talk about what are we doing to help improve your recording and your streaming experience. OBS, as many of you know, is the leading video recording and live streaming platform out there, and it's used by some of the world's most successful and popular streamers. Well, we've partnered with OBS to improve video streaming quality across all bit rates on Radeon RX 6000 and 7000 series graphics cards. Additionally, with the new AMD RDNA 3 media engine, we've added AV1 hardware encoding, improving quality and transforming live streaming. In this example, we're looking at a recorded image of Halo, captured with OBS on the Radeon 7900 XTX graphics card. Both images were captured at the same 3.5 megabit per second bitrate. As you can see behind me, the quality of the stream and the text within it is visibly pixelated. But with the addition of our AV1 hardware encoding, updated pre-analysis and pre-filtering algorithms, plus our OBS optimizations, the playback quality substantially improves, providing a clear, sharp, and a smooth viewing experience. Additionally, with Xilinx AI and content adaptive machine learning technology, we've integrated that into the AMD framework, and it's been trained to learn, predict, and target small text and menus, making them legible again, especially when streaming at low bit rates and runs up to 1080p. The new AMD RDNA 3 media engine reaches beyond streaming though. With our dedicated AV1 hardware processing, video encoding is up to 7 times
faster than software, even at ultra-high resolutions like 8K. Support for the RDNA 3 media engine will be available across applications like Adobe Premiere Pro, FFmpeg. No właśnie, tutaj tego też jestem ciekawy. Takie porównanie zrobię, jak to wyjdzie właśnie w renderze. Ja! You're gonna love this. So, we're introducing something we call Smart Access Video. Smart Access Video works with select applications when you pair the Ryzen 7000 series with the new Radeon 7000 series. And unlike other platforms that can really only make use of either your CPU or your GPU's video compression engines, Smart Access Video distributes the encoding and decoding workloads across both your Ryzen CPU and your Radeon graphics card's video compression engine, enabling faster 4K and 8K editing. And when it comes to batch transcoding, Smart Access Video reduces parallel transcoding times by nearly 1/3. Smart Access Video will be available across applications like OBS, Premiere Pro, FFmpeg, and more starting in December. So next. To może być dla twórców ciekawe, bardzo ciekawe. Let me share with you how we're bringing all these technologies and all this great Zobaczymy, jak to będzie działać oczywiście, jak to wyjdzie. So when we first introduced Advantage laptops, we raised the bar of what defines just a great portable gaming experience. And Advantage laptops have been carefully designed and developed with our partners to ensure that their premium experiences are felt throughout. Multiple models of these laptops are available in market right now from your favorite OEM and SI partners. And look, nothing compares to building your own desktop if you can, all right? But for those of us that maybe don't have the time, the experience, or the will to do so right now, we've applied the great AMD Advantage design framework that we applied to laptops originally, and we're bringing that to desktops now. We've partnered with several leading system integrators to bring you these turnkey solutions, so that whether you're gaming, you're streaming, or creating, Advantage desktops have been designed and developed with our partners to be the best desktops you'll find in the market. All the incredible performance you saw here today from the 7900 XTX, well, that's what you can expect with Advantage desktop systems. It starts by pairing our Ryzen 9 processor and our Radeon XTX graphics card. Then we amplify that performance with our smart technologies, including Smart Access Memory and Smart Access Video, as well as the full feature set of Adrenalin software, including Radeon Super Resolution, AMD Noise Suppression, HyperRX, and more. But Advantage goes even further than that by ensuring every component, from the motherboard to the NVMe drives to the memory, the power supply, all the rest, they all work seamlessly together, and they're all tuned for maximum performance with every design and quality measure. Ja, to jest ciekawe akurat, no to dla... Ja mało gram, ja na przykład wykorzystuję kartę do tworzenia filmu, znaczy i to jest dla mnie też istotne na przykład, nie? Advantage desktops have been thermally designed, reliably powered, and rigorously tested to ensure that they deliver on the highest resolution and refresh rate experiences possible on the 7900 XT. Tutaj może być duża przewaga właśnie AMD dzięki połączeniu procka z kartą graficzną, czyli taki ekosystem zamknięty. Over 2,500 AMD FreeSync monitors available, allowing you to experience the most demanding games at their smoothest and highest settings. And of course, each Advantage desktop is built to game, with a full configuration of premium components, all tuned and tested reliably to give you maximum performance every single time. We're really excited to be working with all of these Czyli partners. kurczę, będą gotowe komputery AMD. I Bayer... Awesome to be here with you guys today. This is a historic moment. Thank you so much for your time. Let me welcome Scott back on the stage. Scott, dawaj ceny! Chcemy ceny! I dostępność kiedy? Thank you, Frank. Okay, are you ready? All right, what an incredible day of announcements that will transform the future of... Nie wiem kiedy będzie, jak długo będziesz mówił, ale... AMD Radeon 7900 series. Built for extreme performance to drive 4K and 8K high refresh rate gaming monitors, powered by the world's most advanced gaming graphics architecture, RDNA 3. Here we go. Starting December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XTX for $999. Zsiądź gościu, bo kurna, $900, no to mało, powiem tak, mało. Znaczy mało, dużo, ale mało. Also on December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XT for $899.
Zobaczymy. Ceny są dobre, jeżeli okażą się tak samo wydajne lub nawet lepsze od RTX-ów, no to rewelka, nie? Zobaczymy. Ale no, zobaczymy. You too, thank you. Koniec, tak? Chyba koniec. Dobra. Okidoki. To teraz tak, to wyłączam. Przechodzę na duży ekran, moi drodzy. Przechodzę na drugi ekran, na duży ekran. Pop-up chat. O, i tutaj będzie fajnie, ekstra elegancko, ekstrawagancko. No słuchajcie, no powiem tak. Ceny fajne. W ogóle tak, wrócę do tego XT i XTX. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam. Ja wtedy właśnie jarałem się sprzętem bardzo mocno. Od tego zaczynałem moją przygodę w ogóle z komputerami między innymi. No i pamiętam karty 1950 XT i XTX. Właśnie ta XTX to była najmocniejsza wersja tej karciochy, także teraz widzę AMD wraca do tego nazewnictwa. No co tutaj mamy? No DisplayPort 2.1, tak? Czyli wysokie odświeżanie. Te klatki, które były podawane w 8K, podejrzewam, że to było też z FSR-em. No nie sądzę, żeby w Valhalli, kurczę, było 96 klatek w 8K, tak bez żadnego wsparcia. Zobaczymy, no, zobaczymy jak to wszystko wypadnie w porównaniu do kart NVIDIA i wtedy będę mógł się odnieść, będziemy mogli w ogóle wszyscy się odnieść do ceny. No, gdyby się okazało, dajmy na to, że wydajność byłaby tej karty XTX 7900 XTX taka jak 4090, no to wtedy cenowo rewelacja, ale weźcie pod uwagę, że tam też, nie wiem czy zwracaliście uwagę na wydajność w ray tracingu, wszystko było z FSR-em podawane. No nie chcę teraz tutaj tak z głowy strzelać, musiałbym otworzyć swoje testy, ale wydaje mi się, że w NVIDIA tam jednak z DLSS-em nawet w opcji quality były wyższe FPS-y. No ale wiadomo, ray tracing dużo wcześniej był zaimplementowany w kartach NVIDIA, oni dłużej nad tym pracują. Dla Was pewnie tak czy inaczej liczy się wydajność w rasteryzacji, czyli takiej normalnej, bez żadnego ray tracingu. No i tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że będzie zacięta konkurencja, to dla wszystkich dobrze wyjdzie. Wiadomo, chodzi o ceny między innymi, także no powiem Wam tak. Czekamy 13 grudnia, nowe karciochy. Kupujcie dzisiaj. Także ciekawe jest to, co jest ten Hyper RX. Jak to działa? Znaczy, jak to działa, że zwiększa ilość FPS-ów? No wiadomo, tutaj chodzi też o input laga, bo mniejszy jest input lag, znaczy generalnie opóźnienie systemu. Zaskoczony jestem pozytywnie poborem mocy TGP 355 W i 300 W. Kurczę, no szacun. Także tu pod kątem też energooszczędności, że tak powiem, AMD może powalczyć dość mocno. No zobaczymy. Nie ma na razie co się jarać. Pamiętajcie, że wszystkie prezentacje, czy to AMD, czy NVIDIA, no to też trzeba trochę traktować to tak z przymrużeniem oka i poczekać na niezależne testy. Wtedy będziemy wiedzieli. 4080 już też w drodze są, także mam nadzieję, że będę testował te karciochy i zobaczymy jak one wypadną. No tutaj cenowo one wychodzić dobrze nie wychodzą na pewno. Także AMD może walczyć cenami jak najbardziej. Niższe modele, słuchajcie, pewnie przyszły rok sądzę, że i w grudniu jest premiera tych najwyższych, to przyszły rok będą niższe modele. Zawsze jest tak, że firmy wypuszczają ten high-end, a dopiero później te niższe modele. Ja wiem, że większość z Was na te niższe modele czeka, natomiast no, tego nie zmienimy i tak zawsze było i będzie. Nie no, słuchajcie, rzetelnych wyników w grach nie było. To jest tylko prezentacja. Wyniki w grach zobaczycie podczas premiery. Na tym to wszystko polega. Będą testy. Mam nadzieję, że karty do mnie przyjadą. Będę mógł przetestować. Nie mam kurka wodna 7950 XT. Nigdy tej karty Znaczy miałem na testy 2 razy, ale musiałem to odesłać i nie została żadna u mnie. Może jakoś sobie skombinuję tą kartę, bo warto byłoby porównać. Nie tylko do NVIDIA, ale też do AMD-ków. No nie będę porównał do 6800 i 800 XT, bo to nie ta liga. Ale no zobaczę, może tą kartę uda mi się załatwić. I porównałbym 4K, bo wtedy no 4K, generalnie te karty są po 4K tak naprawdę. No 8K to mówię, przymrużenie oka, tam na pewno będzie trzeba używać FSR, żeby to działało. Ciekawy jestem FSR 3.0, jak to będzie wyglądało pod kątem jakości i wydajności, jakości obrazu oczywiście.
Ale to też będzie trzeba pewnie poczekać na gry, które będą to wspierały, także nie sądzę, żeby w dniu premiery jakiekolwiek, znaczy może 1-2 gry będą z FSR 3.0, jakieś dema, bety, natomiast nie sądzę, żeby to było tak samo, jak miało to miejsce niedawno, tak, z DLSS 3.0, także obadamy, zobaczymy. 800 euro, 6950 XT, no co, kupiłbym tą kartę, kurka wodna, tylko będę musiał pewnie kupić, bo nie sądzę, żeby ktoś mi to wysłał i zostawił. Także będę musiał to przygarnąć, niestety, przycisnąć pasa i kupić sobie tą kartę. Procki X3D, no wiesz co, to poczekajcie na procesory X3D, poczekajcie. No generalnie tak, Ryzeny 7000 wypadły trochę słabiej od nowej 13 generacji Inteli, ale też mniej prądu wciągają, to też o tym pamiętajcie. I to nie jest tak, że AMD musi jakoś teraz na gwałt wypuszczać procki 3D cache, bo te różnice nie są naprawdę duże. Nie są duże, oczywiście tutaj Intel wygrywa ceną, ogólnie całej platformy, bo jest też wsparcie dla DDR4, także no, ale miejmy nadzieję, że DDR5 będą taniały. Miejmy nadzieję, ja teraz testy kart graficznych będę robił już na DDR5. Wybiorę jakieś memki takie 6400 CL32, powinny być ok no, do takich testów. No i będziemy jechali. Teraz właśnie bawię się z płytą B650E Aurusa Master. Fajny mobas, ale już zauważyłem jeden problem, że na jednych memkach nie ładował mi się profil Expo i zobaczymy, czy to jest problem akurat z tymi pamięciami, czy ogólny jakiś tam, nie wiem, ogólny. Zobaczymy, sprawdzimy. Dobra, mam pytanko, czy Ryzen 3900X będzie wydajny pod 4090. Wiesz co, trochę słaby procek po 4090, jeżeli 1080p i 1440p. Dobra. Czekać na 13400F, czy kupować 5600? Wiesz co, poczekaj, zobaczcie, jak będzie wyglądała wydajność. No. 790 nadal jest problem z sokietem, czy lepiej z zapiegaszu dać podkładki? Wiesz co, ja będę to sprawdzał. Będę to sprawdzał i mam te ramki Thermaltake'a i będę sprawdzał, jak to wygląda, bo moja 13900K po prostu grzeje się do 100 stopni, masakra jakaś. Więc tą ramkę sprawdzę, jeżeli to da jakieś tam 5-6 stopni, to już dla mnie będzie dużo, żebym mógł jakieś sensowne testy robić. Płyt głównych chociażby. Brakuje monitorów z wysokim odświeżaniem do 4K, a oni 8K. No dokładnie, no słuchajcie, nawet jeżeli wyjdzie monitor 8K z wysokim odświeżaniem, to wyobraźcie sobie, ile będzie kosztował. Natomiast no takiego 4K z odświeżaniem, powiedzmy 240 Hz chciałbym mieć, oczywiście, że chciałbym mieć. Mam 4K ze 144 Hz i też jest fajny, z tym, że on jest dość mały, 27 cali, to jest jego główny problem. Jakie mam chłodzenie? Ja mam blackwhite'a. Znaczy na Intela? No słuchaj, próbowałem 3 chłodzeń. Próbowałem Fractala Celsius S36, próbowałem Navisa 280, próbowałem Corsera 360 i kurczę, na każdym jest 100 stopni. No, na max wentylatorów. Różne wentylatory używałem również. Używałem Fluctusów na 360, to samo. Kurczę, to samo. Niestety, ale jest masakra. Teraz moja ekipa składa w Polsce komputery dla widzów. Ja osobiście już tego nie robię, niestety nie wyrabiam z czasem. No, dobrze. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, moi drodzy, czekamy na nowe karciochy AMD, czekamy na testy. Zapowiada się fajnie, no pobór mocy, znaczy TGP, 355-300 W, przypomnę, no dobrze się zapowiada pod tym kątem, dobrze. 54% lepsza wydajność per watt, czyli na watt. Także będzie się działo. Końcówka roku zawsze jest bogata w premiery, zawsze bogata jest w testy, zawsze jest tego dużo. Ja mam pracy potąd, także wiecie jak jest. Ok, słuchajcie. Trzymajcie się, opis i sklejka. Siemanko. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam udanego wieczoru. Chciałem powiedzieć weekendu, ale weekend to jeszcze nie teraz, dopiero jutro. No ale już niedługo. Także trzymcie się ciepło i co? I w kontakcie. Napiszcie, czy chcielibyście, żebym jakieś live'y tam robił raz na jakiś czas. No kurczę, nie mam czasu, a chciałbym te live'y robić, bo fajnie się z Wami gada. No, trzymajcie się, także słuchajcie, pozdrówka i do następnego. Hej. Gdzie tu się zatrzymywało? A, tu jest end stream. No, nie streamowałem chyba z rok czasu, albo i lepiej. Narka.